Siemanko YouTubie, dzisiaj jedziemy z Michałem na mecz, jedziemy na derby Sztokholmu, czyli AIK Sztokholm gra razem z Hammarby. Jest to jeden z 3 rodzajów derbów, jakie są tutaj w Sztokholmie, ponieważ Sztokholm ma 3 drużyny, które grają w tej najwyższej klasie rozrywkowej, która nazywa się Allsvenska, to jest wynik naszej polskiej ekstraklasy. Jest to AIK Sztokholm, Hammarby oraz Djurgården. Dzisiaj gra Hammarby oraz AIK Sztokholm, grają na stadionie AIK-u. Jest to Friends Arena, jest to największy stadion piłkarski tutaj w całej Skandynawii i jest to stadion narodowy. Na stadion wchodzi 50 000 ludzi, czyli stadion jest przeogromny, ponieważ do tej pory ja największy stadion, jaki chodziłem, to stadion Podbeskidzia, na który wchodzi tylko 15 000 ludzi, czyli te 50 to będzie pewnie dla mnie duży szok. Stadion jest w Solnej i jest zaraz koło Mall of Scandinavia, jest to ta galeria handlowa, w której ja pracuję i to jest największa galeria handlowa w całej Skandynawii, a między nimi jest jakieś 30 metrów odstępu, pokażę to potem na filmie, także czekamy na metro, wsiadamy i jedziemy. No i dobra, już jesteśmy w Solnej i w sumie to nie wiem, komu powinniśmy kibicować, ponieważ pracowałem z kibicami wszystkich 3 drużyn, tutaj sztokholmskich i po pierwsze jest tak, Hammarby i Djurgården za sobą nie przepadają, ale tak nie, że się nienawidzą, po prostu 2 drużyny z tego miasta nie lubią siebie, ale obie nienawidzą AIK-u. I najpierw pracowałem z kibicami właśnie Hammarby i Djurgården i kibice Hammarby powiedział mi, że nie lubią AIK-u, bo to są ludzie, niektórzy z nich są nazistami i że są narkomanami. Jak pracuję teraz z fanami AIK-u, to mówią mi, że to są brednie, ale że fani Hammarby to są alkoholicy. A jeszcze obie te drużyny mówią mi, że fani Djurgården to są snoby z centrum, bogaci ludzie, którzy kibicują sobie takiej bogatej drużynie. Tak więc szczerze nie wiem, komu kibicować, ale jeśli kibice AIK-u powiedzieli mi, że AIK-owi kibicuje dużo imigrantów, dużo ludzi, którzy przyjeżdża z zagranicy, którzy mieszkają właśnie w Solnej. A że mieszkają w Solnej, no to mają blisko sobie tutaj na stadion, więc kibicują AIK-owi, więc też dużo Polaków ponoć kibicuje AIK-owi. Zaraz jak przyjechałem do Szwecji, rozmawiałem z Michałem, komu mamy kibicować i powiedział, że mieszkamy na południu od Sztokholmu, a na południu wszyscy kibicują Hammarby. Dlatego w sumie z jednej strony AIK, z drugiej Hammarby, ale z tego co staliśmy z Michałem, po prostu idziemy zobaczyć dobry mecz. A zobaczymy, kto wygra. W sumie ani to nas nie ucieszy, ani to nas nie smuci. Byle było fajne widowisko, dużo bramek. Jeszcze też się jaram, że idę na ten mecz, ponieważ oglądałem na YouTubie dużo filmików właśnie z derby w Sztokholmu. Skupiłem się głównie na AIK-u i Hammarby i oprawy na tych meczach, te, które są na YouTubie, były zawsze świetne, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Mam nadzieję, że dzisiaj też takie będą, że coś z tego nagramy i że będzie fajnie. Już jesteśmy blisko areny, także idziemy. Za faworyta tego meczu uchodzi AIK, ponieważ jest teoretycznie lepszą drużyną, ale wiadomo jak to jest w derbach. Jeszcze taka jedna rzecz jest taka, że wszędzie wszyscy mówią, że AIK Sztokholm, ale jak się sprawdzi taką oficjalną nazwę, to drużyna nazywa się AIK Solna, ponieważ Solna to jest osobne miasto, które jest tutaj pod Sztokholmem, ale jako, że właśnie mnóstwo ludzi z Sztokholmu chodzi na te mecze, no to taka nazwa przyjęta to jest AIK Sztokholm. I jeszcze takie szybkie pytanie do Polaków mieszkających w Sztokholmie. Komu wy kibicujecie i dlaczego? Napiszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, bo sam się jeszcze nie zdefiniowałem i szukam podpowiedzi i inspiracji. Jest to bardzo młody stadion, wybudowany w 2012 roku na Euro w Polsce, ale się nie załapali niestety. Początkowo prawo do nazwy stadionu za 20 milionów euro wykupił Swedbank i stadion nazywał się Swedbank Arena, ale po jakimś czasie zmienili nazwę stadionu właśnie na Friends Arena. Jest to organizacja non-profit, którą prowadzi właśnie Swedbank. No i mi się ta nazwa dużo bardziej podoba. No jakby nie patrzeć, jest to stadion narodowy, więc fajnie, że się tak nazywa. Szukamy naszego wejścia i idziemy, ale czuć już atmosferę meczową, jest masa policji. Ok, tak więc tak wygląda stadion. My mamy miejsca siedzące mniej więcej w tych sektorach. I ceny biletów na te miejsca to jest 500 koron za jeden bilet, to jest około 215 zł, ale były też bilety za 250 koron, czyli za jakieś 100-110 zł. My siedzimy gdzieś tu, sektor H. Te tańsze miejsca były albo tutaj, albo na górze, albo właśnie w tych rogach. Także ten. A jesteśmy tutaj teraz, ale idziemy tam na górę.
Teraz pytanie, co będziemy robili przez godzinę 20, ponieważ jest za 22, będzie do 15. Nigdy nie byłem na meczu tak strasznie dużo czasu przed, że jestem 5 minut przed pierwszym gwizdkiem, 10 minut przed pierwszym gwizdkiem. Dzisiaj chcieliśmy być dużo wcześniej, ponieważ uznaliśmy, że jest bardzo duży stadion. Ostatnio był zamach, także może być wzmożona kontrola. Ale w sumie na stadion wyszliśmy bez jakiegokolwiek problemu, bo gościu tylko mnie obmacał, czy nie mam przy sobie żadnych ostrych narzędzi. Wyszliśmy, przyłożyliśmy bilet, jesteśmy na stadionie. No ja już czuję tę atmosferę i na pewno będzie awesome. 40 minut do meczu, a 2 trybuny już pełne. Derby Sztokholmu, derbami Sztokholmu, ale czapka spod Beskidzia musi być. No muszę wam powiedzieć, jestem tak podjarany, jak dawno nie byłem podjarany. Tak się strasznie cieszę, że poszliśmy na ten mecz, ponieważ tak bardzo chciałem zobaczyć derby Sztokholmu. Wszystkie derby, które były do tej pory, nie byłem na nich, ponieważ pracowałem, albo dowiedziałem się o nich za późno. A o tych derbach dowiedziałem się 3 tygodnie przed i powiedziałem, że muszę iść i poszliśmy. I super. Nie widać tego, jak się jaram, ale jaram się bardzo. Bardzo, bardzo. Tak. Bardzo, bardzo się jaram. Dobra, teraz już tak na spokojnie z domu. Jeżeli chodzi o całe wydarzenie jako takie, jako cały event, to super. Bardzo mi się podobało, oprawy, doping były naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wiedziałem, że będzie fajnie, natomiast było super. Oprawy zarówno ze strony gości Hammarby i gospodarzy AIK-u naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Jeżeli chodzi o sam doping, to wydaje mi się, że kibice Hammarby lepiej dopingowali. Siedzieliśmy troszkę bliżej tych kibiców Hammarby, natomiast
mimo iż byli gośćmi, to było ich częściej słychać, głośniej słychać, cały czas klaskali, śpiewali, faktycznie bardzo dobrze się bawili, nawet w momencie, kiedy ich drużyna na początku przegrywała. Jeżeli chodzi o poziom czysto sportowy, to się zawiodłem. Myślałem, że poziom piłkarski będzie lepszy, że to są derby, że piłkarze faktycznie będą grali dobrze, natomiast nie grali dobrze. Poziom tak sportowy, jak dla mnie, taka druga połówka polskiej ekstraklasy, Korona, Górnik Łęczna, coś takiego. Do potwierdzenia mojej tezy powiem, że bramkarz gospodarzy 3 razy wybił piłkę na out. Jako wznowienie gry po prostu wykopał piłkę na out 3 razy w czasie jednego meczu. Obrońcy, jak wybijali piłkę, to kopali w ogóle piłką w siebie. Albo w ogóle to, że Aiko jako tako nie miał w ogóle pomysłu na grę. Piłka do boku, centra, piłka do boku, centra, strzelili tak jednego gola, ale potem nie mieli pomysłu, cały czas przeważali, byli w natarciu, ale nie wiedzieli jak grać. Hammarby wykorzystało to, miało swoje kontry, miało przede wszystkim dużo szczęścia, bo strzeliło 2 gole, mieli szansę na trzeciego, tak więc to tyle. Jeżeli chodzi o ochronę, to się mocno zawiodłem. Spodziewałem się, że będzie wzmożona ochrona, ponieważ był zamach około dzień wcześniej i dlatego wybraliśmy się na mecz dużo wcześniej. Wybraliśmy się od razu, jak otworzyli stadion, o godzinie 13:30 tam byliśmy i weszliśmy bez jakiegokolwiek problemu, bez jakiegoś większego sprawdzania. Mnie troszkę przemacał ochroniarz, czy nie mam przy sobie jakichś ostrych narzędzi, natomiast Michał wniósł torbę, w której miał co prawda same rękawiczki, natomiast babka kazała mu otworzyć torbę, zobaczyła, że tam są rękawiczki i nie kazała mu ich nawet podnieść. Więc teoretycznie mógł tam wnieść wszystko i faktycznie kibice mieli mnóstwo razy odpalonych w czasie meczu i spodziewałem się, że ochrona będzie wzmożona, że będą nas kontrolować, że będą nas sprawdzać. No w ogóle nic takiego nie było, nie sprawdzali nas w ogóle. Wiadomo, że to nie jest mój klub, żaden z tych klubów, więc emocje z oglądania nie były tak duże jak przy oglądaniu na przykład meczów Podbeskidzia, gdzie bardzo to przeżywam, więc tutaj liczyłem, że ten poziom sportowy będzie to wszystko utrzymywał i powodował, że ten mecz będzie ciekawy. Poziom sportowy nie był do końca dobry, więc nie czułem takiego związku z drużyną. Tak jak 2 dni wcześniej Podbeskidzie grał w lidze, 0-0, 92 minuta, rzut karny dla Podbeskidzia. I jak Jonota go nie strzelił, to prawie złamałem nogę o stół w pracy, ponieważ tak się wkurzyłem. Tutaj generalnie gole fajnie, że padały, natomiast jednak nie ma tego takiego przywiązania do drużyny, a to chyba jednak powoduje te wszystkie emocje, które są w czasie oglądania meczu. Dlatego spoko. To by było tyle na dzisiaj. jeżeli film się podobał, to pamiętaj, żeby dać łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to pamiętaj, żeby go subskrybować. I widzimy się następnym razem. Siema!